Hello, hello! Did you know that YouTube prefers creators who show their faces? In this format, I will show my face and speak in Polish because it's more comfortable for me. But don't worry, I will add English subtitles. Today's video is my first online video, so please bear with me. In this video, I will compare two strobe-etched adaptations. Here is a counter. How many times did I say strobe-etched wrong? Oh, stress! Oh my god, stress! No hejka, co tam się z tobą dzieje? Skąd to zwątpienie? Dlaczego chcesz teraz się poddać tylko dlatego, że raz czy drugi ci nie wyszło? A few moments later. Powinnam chyba przygotować nowe przywitanie po polsku. Myślałam dość długo, ale przyszło mi tylko to na myśl. Panowie i panie, mam do was pytanie. Czy oglądaliście może Strobe-Etched? Co o tym sądzicie? A może panie i panowie, kto mi odpowie? Znacie Strobe-Etched? Znacie? Wait a minute! Znacie every night? Znacie? Może wpadł wam do głowy lepszy pomysł? Napiszcie w komentarzach. W tym filmie na YouTube porównam wszystkie adaptacje Strobe-Etched. Postaram się nie spoilerować, a jeśli uznam coś za spoiler, to was uprzedzę. Zacznę od filmu, bo to właśnie film na Drama Queen oglądałam jako pierwszy. A właśnie, jeśli chcecie oglądać filmy i dramy z Azji z polskimi napisami, bez reklam i za darmo, to zapraszam na tą stronę. Wystarczy tylko założyć konto. Trwa godzinę 55 minut. Natomiast serial jest podzielony na 2 sezony, a o dziwo mniej się z niego dowiedziałam niż z filmu. Lub może po prostu moja uwaga była bardziej rozproszona na pobocznych bohaterów, ale o tym później. Film skupia się tylko na 3 głównych bohaterach: Ninako, Renie i Ando. Pozostali bohaterowie stanowią tło. Bardzo często powiedzą swoją kwestię i znikają. Fabuła. Ninako w pierwszych minutach, a może i nawet sekundach filmu wyznaje uczucie Renowi, który grzecznie odpowiada, że ma już dziewczynę. Decydują się mimo to zostać przyjaciółmi. Kolega z klasy Ninako wyznaje jej uczucia, lecz ona odpowiada mu tylko, że jest zakochana w Renie. Daiki, bo tak mu na imię jest, zaskoczony, bo jego siostra Mayuka, która jest modelką, jest dziewczyną Rena. Co za przypadek? Cóż za przypadek. Trochę zagmatwany? Nie martwcie się. Jeszcze przecież jest trzeci główny bohater, który również ma swoją historię. Żartuję. Film nie jest aż tak chaotyczny jak moja recenzja. W nowym semestrze zazwyczaj jest wymiana uczniów między klasami. Na przykład uczniowie z klasy drugiej A, drugiej B i drugiej C są wymieszani. W tym semestrze wraz z Ninako i Renem w jednej klasie będzie również Ando. I dalej już nie będę opowiadać, bo myślę, że tyle powinno wam wystarczyć, abyście mniej więcej znali fabułę. Jeszcze tylko wspomnę, że aktor, który wciela się w Ando, to jeden z moich ulubionych aktorów japońskich. Polubiłam go tak bardzo za rolę w dramie Gift of Your Heart. Jest dostępna z polskimi napisami i nie tylko na Rakuten Wiki. Kiedy tylko widzę go w jakimś filmie, to z góry zakładam, że cały film lub też serial jest dobry, lecz o dziwo bardziej polubiłam Ando z serialu. Jak wspomniałam wcześniej, w dramie podzielono historię na 2 sezony. I może moja recenzja nie będzie zbytnio wiarygodna, bo film oglądałam jako pierwszy, a jak wiadomo liczy się pierwsze wrażenie, ale postaram się być obiektywna. Muszę przyznać, że kiedy dowiedziałam się, że na Rakuten Wiki będzie można zobaczyć nową wersję Strobe-Etched, bardzo się cieszyłam.
Każdy odcinek oglądałam tego samego dnia, kiedy był emitowany. Jednak kilka zabiegów montażowych, praca kamery i decyzji reżysera mi się nie spodobały. Na przykład częste zbliżenia na twarze bohaterów. Nawet kiedy nic nie mówili lub jeszcze gorsze, kiedy toczył się dialog, widać było tylko jednego bohatera, jakby prowadził monolog. A jeszcze trudniej było mi się przyzwyczaić do tych świateł. Błyszczały w takich momentach, które wskazywałyby coś mądrego. Wyglądało to trochę jakby daną postać oświeciło. A ona w tym momencie mówiła jakieś głupoty lub mało istotne i nudne zdania. Drama różniła się w głównej mierze od filmu bardziej rozbudowanym tłem. Nawet higienistka, czy też higienista szkolny musiał mieć własny wątek. Moja uwaga była bardziej rozproszona na pobocznych bohaterów, przez co wydawało mi się, że główni bohaterowie są potraktowani po macoszemu. Z plusów dramy należy wspomnieć, że jest tam kot. A ja lubię koty. Żartuję. Jest więcej plusów. Każdy odcinek ma inną czołówkę, a soundtrack idealnie pasuje do tego, co widzimy na ekranie. Obsada wizualnie pasuje idealnie do postaci, a zwłaszcza Ando, który prawie zawsze jest zabawny i jakoś tak po prostu da się z nim sympatyzować.お前何してんだよお前。おい取ってって言ったろ。だからニナコさんにやってもらいたかった。おいマギ。 Poza tym pozytywnym zaskoczeniem jest Daiki, który może przez scenariusz, a może i dzięki aktorowi bardzo dobrze wypada. Swoją drogą patrzyłam na niego i patrzyłam i próbowałam skojarzyć, skąd ja go znam. Aż mnie olśniło. Tutaj taka lampka powinna być, że mnie olśniło. I dla upewnienia jeszcze potwierdziłam, że to on grał główną rolę w I Hear the Sunspot. Dobrze go widzieć w innej odsłonie. Mao, była dziewczyna Ando, ma więcej czasu ekranowego, dzięki czemu możemy lepiej ją poznać. A i jeszcze przyjaciółka Ninako. Jest po prostu ludzka, taka zwykła, jak każda przyjaciółka. Wspiera i kibicuje Ninako, ale i myśli o sobie, co uznałam za dużą zaletą. Wspomniałam, że praca kamery mi się nie podoba, ale głównie chodziło o zbyt częste zbliżenia na szczegóły. Poza tym wszystko jest tak, jak należy. Jednakże największym minusem w dramie jest moim zdaniem Ren. O ile w filmie stopniowo zaczyna oddalać się od Mayuki, to w dramie wydaje mi się, że dzieje się to zbyt szybko. W filmie jest przemęczony przez szkołę, pracę i swoją dziewczynę, która chyba jest tu dorosła, bo prowadzi samochód. Lecz obciąża go problemami swojej rodziny, choć on jest tylko licealistą, przez co lepiej można zrozumieć jego chęć do nawiązania bliższych relacji z rówieśniczką. Natomiast w dramie rozstają się zbyt szybko i można odnieść wrażenie, że to wyłącznie przez Ninako. W filmie nie odebrałam tego w ten sposób, ale w dramie przeszła mi przez głowę myśl, że Ninako zostawiła sidła na Rena na samym początku. Wiedziała, że ma ukochaną, więc nie ma sensu się mieszać, lecz ona mu powiedziała, że go bardziej niż lubi, ale chce być jego koleżanką, dzięki czemu nie było między nimi niezręcznie i swobodnie mogła się koło niego kręcić. Później niszczyła ich związek od środka, pokazując Renowi, że mają tyle wspólnego, a ta jego modelka nie ma dla niego czasu i tylko pracuje. Wciąż się potykała i sprawiała, że zbliżali się do siebie. Wygląda niewinnie, lecz jest sprytną lisicą, taki zakamuflowany gumio. Choć japoński, więc pewnie kitsune? Co myślicie o mojej teorii? Czytając komentarze na stronie Drama Queen, natknęłam się na stwierdzenie
Manga lepiej mi się podobała. Pomyślałam, że jeśli jest w formie papierowej, to kupię, przeczytam i za 6 miesięcy sprzedam, ale okazało się, że nie została wydana wersja polska. Znalazłam więc ją po angielsku i nawet nie będę kryć zdziwienia, że najbliżej oryginału, czyli mangi, jest serial. Tylko moim zdaniem jest gorszy od mangi. Znaczy, nie jest tragiczny, ale drugi sezon trochę mi się dłużył. Był mniej zabawny, a bardziej monotonny i przewidywalny. Wątki miłosne pobocznych bohaterów, moim zdaniem, ciągnięte trochę na siłę. I w mandze one występują, ale nie przesłaniają głównych historii, tylko obrazują tło w sposób bardziej przystępny. Manga jest rzeczywiście najlepsza, ponieważ jest najzabawniejsza. Głównie dlatego, że postacie rysowane są nam w stanie więcej przekazać niż aktorzy, chociażby mimiką. Widziałam już film, w którym aktorka próbowała wyglądać jak postać z komiksu i wyszło to dość oryginalnie, ale w tej historii to akurat pasowało. W tym filmie nie będzie zbytnich kontrowersji, ale zaczekajcie do następnego podsumowania. Mam zamiar porównać... A może... Subskrybujcie, aby nie przegapić, co będzie następne. Dość dużo czasu mi zajmuje taki format, więc nie będzie... nic nie obiecuję. Film na pewno się pojawi, lecz jeszcze nie wiem kiedy, bo na razie mam go w planach, a mogę dostać demonetyzację. Krótkie podsumowanie do tych wszystkich, czyli 2 adaptacji. Historia wydaje się być nudna i przewidywalna, lecz jakoś wciąga. W filmie podoba mi się klimat. Pokazane jest piękno Japonii, zwłaszcza podczas wycieczki, a ścieżka dźwiękowa zapada w pamięć i jest miła dla ucha. Przyznam się, że Ai mam na MP3. Drama jest zbliżona do mangi i choć drugi sezon jest trochę nudnawy, to jak najbardziej polecam dla zabicia czasu lub wyrobienia sobie własnej opinii. Let's check our counter. Oh Lord. I can't just leave it like this. I keep trying until I succeed. Strobe etched. No. Strobe etched. I thought there were no English words harder to pronounce than theater. Today, I learned something new. There are many words in English that are difficult to pronounce. Okay, I try last time. Strobe etched. Fine, I give up.